Twierdza Srebrna Góra, odwiedzona przez nas w lutym 2024 roku, wyróżnia się jako niezwykłe miejsce w europejskim dziedzictwie kulturowym i należy do najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Jej początki sięgają XVIII wieku, a konkretnie okresu jej budowy w latach 1765–1777, kiedy to była uważana za jedną z najbardziej zaawansowanych fortyfikacji tego typu w Europie. Imponujący donjon zawsze oczarowywał odwiedzających i pozostaje jedną z najbardziej intrygujących budowli wojskowych z czasów nowożytnych. Należy jednak zauważyć, że Srebrna Góra nie jest pojedynczą budowlą, a raczej składa się z rozległej sieci fortów górujących nad miastem. W jej centrum znajduje się seria bastionów otaczających donjon. Ta centralna cecha obejmuje 151 kazamatów rozmieszczonych na 3 poziomach. Twierdza szczyciła się ogromnymi magazynami, głębokimi studniami, zbrojownią, kaplicą, więzieniem, szpitalem, piekarnią, browarem, różnymi warsztatami i prochownią, dzięki czemu była całkowicie samowystarczalna. Mogła pomieścić 3756 żołnierzy, a także znaczne zapasy amunicji, paliwa i żywności. W obrębie tego kompleksu fortecznego znajduje się 9 studni wykutych w litej skale, które osiągają imponującą głębokość 478,5 metra. Co ciekawe, najgłębsza studnia, 84 metry, znajduje się w forcie Ostrug. Według legendy koszt wykopania tych studni odpowiadał kosztom budowy całej fortyfikacji Srebrnej Góry. Po ukończeniu budowy forteca była w pełni wyposażona do działań wojennych. Twierdza po raz pierwszy stanęła w obliczu walki w 1807 roku, kiedy wojska francuskie dowodzone przez Hieronima Bonaparte, młodszego brata Napoleona, ruszyły w kierunku Srebrnej Góry. Rozpoczęły się intensywne walki, które ostatecznie zostały przerwane przez zawieszenie broni i traktat w Tylży. Po naprawieniu szkód spowodowanych działaniami wojennymi, twierdza była utrzymywana w stanie gotowości do konfliktu do 1850 roku, w którym to momencie Prusy musiały uznać dominację Austrii. W 1867 roku personel wojskowy opuścił twierdzę, co oznaczało koniec jej historii wojennej. Niemniej jednak nie oznaczało to zakończenia historii twierdzy Srebrna Góra. Przekształciła się ona w poligon dla jednostek saperskich. Wraz z odejściem garnizonu lokalni mieszkańcy musieli się dostosować, ponieważ ich główne źródło dochodu było związane z armią. Ta zmiana doprowadziła do rozwoju przemysłu na tym obszarze. W 1866 roku powstało kilka przędzalni. Friedrich Felsman i Theodor i Karol Henschel, a następnie w 1869 roku garbarnia Paula Tonke i fabryka wyrobów metalowych i mechaniki precyzyjnej. Ponadto w dawnych koszarach mieściła się fabryka zegarków kieszonkowych o nazwie Ebner & Co., a fortyfikacje stały się miejscami testowania artylerii i materiałów wybuchowych. Pod koniec XIX wieku twierdza Srebrna Góra stała się celem podróży turystów. Ta transformacja była częściowo spowodowana udoskonaleniem infrastruktury kolejowej, w szczególności inauguracją kolei sowiogórskiej w 1900 roku, która obejmowała odcinek kolei zębatej znany jako Srebrna Góra-Cog
łączący Srebrną Górę z Nową Wsią Kłodzką, trasą przebiegającą przez Przełęcz Srebrną, gdzie utworzono stację w twierdzy Srebrna Góra. Na przestrzeni lat turystyka w twierdzy znacznie wzrosła, osiągając około 50 000 odwiedzających rocznie w latach 30. Po I wojnie światowej przeprowadzono renowację Don John, która obejmowała dodanie restauracji mogącej obsłużyć do 300 klientów w okresie międzywojennym. Na terenie obiektu znajdowało się również Muzeum Broni, Izba Pamięci poświęcona Fritzowi Reuterowi i taras widokowy. W 1913 roku w Forcie Ostróg założono schronisko młodzieżowe, a pod koniec lat 30. ośrodek szkoleniowy. Jednak II wojna światowa położyła kres tej kwitnącej turystyce. W latach 1939–1941 w miejscu, w którym przetrzymywani byli polscy oficerowie, tacy jak generał dywizji Tadeusz Piskor, kontradmirał Józef Unruk i komandor Stefan Frankowski, utworzono obóz jeniecki Oflag 8B. W latach powojennych władze znacznie zaniedbały twierdzę, nie wykazując większego zainteresowania jej konserwacją. W roku 1966 członkowie Dolnośląskiej Drużyny Harcerskiej zaczęli dbać o część twierdzy i rozpoczęli szeroko zakrojoną inicjatywę znaną jako Operacja Srebrna Góra. Dziś twierdza Srebrna Góra wyróżnia się jako niezwykłe dziedzictwo kulturowe w Europie i jest jedną z głównych atrakcji Dolnego Śląska. Rozciągając się na imponującym obszarze 106 hektarów na szczytach górskich, należy do największych w Europie kompleksów obronnych. W 2002 roku Srebrna Góra stała się domem pierwszego w Polsce parku kulturowego twierdzy, niezbędnego projektu mającego na celu odrestaurowanie i ulepszenie jej fortyfikacji. Wyjątkowość tego miejsca została oficjalnie uznana w 2004 roku, kiedy to została uznana za pomnik historii rozporządzeniem prezydenta Polski. Twierdza Srebrna Góra szczyci się fascynującą historią, która przyciąga nie tylko miłośników wojskowości, ale także wielu turystów pragnących zwiedzić jedną z głównych atrakcji Dolnego Śląska. To niezwykłe miejsce jest przeznaczone dla osób ceniących historię, naturę, turystykę i sport. I za chwilę zobaczycie fascynujący moment z mojego pobytu. Trzecie, broń, której ja będę używała, to jest broń kapiszonowa czarnoprochowa, gdzie punktem zapalnym jest piorunian rtęci. On jest zawarty w kapiszonie. Może być tak, że on jest wykruszony, ja nacisnę na spust, broń mnie nie wystrzeli. Ale proszę się nie martwić, ja tutaj mam 100 sztuk. No myślę, że któryś wystrzeli. Teraz tak, tu mam broń, tu mam patrona. Umownie jest to około 4 gram czarnego prochu w papierowej tuczce wykończone kulką. Żołnierz miał 2 dłonie zajęte, potrzebował sprzętu, odpowiedniego sprzętu, drogiego sprzętu, żeby patrona otworzyć. Tym drogim sprzętem były zęby. Młodzieniec, który nie chciał iść do wojska, bo służba była długa, kombinował jak się dało. On czymkolwiek sobie wybijał zęby z przodu, na przykład lufą od broni, kolbą, szedł do dentysty. Uwaga! Utworzenie grupy rekonstrukcyjnej Srebrna Góra, Infanterie, Regiment von Alvensleben nr 33 w 2007 roku odegrało znaczącą rolę w promocji twierdzy. Grupa ta, ubrana w stroje z epoki przypominające garnizon stacjonujący tam podczas wojny francusko-pruskiej, wzbogaca wrażenia turystów. Od początku istnienia twierdzy zwiedzający są oprowadzani po niej przez tych żołnierzy aktorów. I właśnie mieliśmy okazję obejrzeć jednego z takich żołnierzy aktorów, naszą wspaniałą Kasię, która zademonstrowała nam, jak wyglądało strzelanie z broni palnej.
Ta imponująca twierdza, która majestatycznie wznosi się nad czarującą Srebrną Górą, jest przesiąknięta bogactwem legend. Zbudowana w XVIII wieku, słynie z niepokonanej historii. W jej centrum znajduje się donjon, największy tego typu w Europie, składający się z 4 połączonych ze sobą wież o średnicy 60 metrów i 12-metrowych murów. Według miejscowej legendy, gdzieś na terenie twierdzy zakopany jest talar należący do Fryderyka Wielkiego. Po odkryciu, że zbudowanie samej studni kosztowałoby 999 999 talarów, postanowił dołożyć jeszcze jednego, aby zgrabnie ją zaokrąglić. To sprawiło, że wielu uwierzyło, iż pewnego dnia ta moneta zostanie odkryta. Same studnie są również niezwykłe. Jak już wspomniałam wcześniej, mają ponad 60 metrów głębokości i są powiązane z wieloma barwnymi historiami, wartymi opowiedzenia. Od pewnego czasu w twierdzy mieszka grupa koziołków. Wśród nich są dwaj bracia, Bolek i Lolek, urodzeni 2 lutego 2019 roku w małej wsi Radwan, położonej w Małopolsce w Hasiakowej Zagrodzie, i trafili do twierdzy 31 marca tego samego roku. Są znane jako Matołki, niesamowicie przyjazne i trudno im się oprzeć. Jedna z nich ewidentnie pokazywała nutkę sympatii do Natana, jak zapewne zdążyliście już zauważyć. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!